Witajcie widzowie. Trochę miałem fal start tutaj z mocowaniem tego packrafta na bagażniku. Te ekspandery chyba są takie do bani. Muszę kupić te gumki takie Fix Plus, które mam z przodu, które trzymają mi namiot. Ale właśnie więcej nie mam, że będę musiał rozbudować moją kolekcję o następne 2 albo 4 nawet. A gdzie ja jestem? Biebrzański Park Narodowy. Dzisiaj mam w planach spłynąć Biebrzą. Właśnie w takiej przygodzie bikepackingowo-packraftowej. Czyli rower na pontonik i płyniemy. Że mój cel na tą chwilę to jest twierdza Osowiec. Tam jest most kolejowy. Przy tym moście gdzieś tam się rozbije. Zobaczymy, czy będzie jakieś dobre wejście do wody. Że na tą chwilę właśnie mam do tego mostu 25 km. Że jedziemy. Ach, te wioskowe zapachy. Uwielbiam. Rower mam strasznie obładowany. Chyba nigdy tak ciężki nie był. 2 sakwy po 15 litrów z tyłu, Crosso. Na to jeszcze packraft. Powiem wam, że demonem prędkości nie jestem. Ale mam więcej czasu na podziwianie. No i też dużo jedzenia wziąłem, bo tereny takie dosyć odludne. Spodziewam się żadnych sklepów, że prowiantu mam naprawdę sporo. Normalnie bym raczej tyle nie zabrał. Jakieś konserwy, zupki, jakieś te dania gotowe takie do odgrzania. No sporo tego jest. Tym czołgiem się zapadam. Właśnie na te pole biwakowe będę płynął. Biały Grat. Ale nie jadę tam. Chcę sobie zrobić niespodziankę, jak to wygląda. Biały grunt, a nie grat. Dobra, jadę jeszcze 10 km. Ale wieje na tych polach. Dobrze, dystans taki dosyć
słaby. No i droga ładna. Jadę teraz tak równolegle do Biebrzańskiego Parku Narodowego. No i niedługo będę w tej dziczy tam. Powiem wam, że robi to na mnie wrażenie. Tak. W oddali majaczące właśnie łąki, pola, drzewa. Bezkresna dzicz. Już niebawem. Jakby co, to ja kupiłem bilety. 3 dychy mnie to kosztowało. Tam wybrałem odcinek, który będę spływał. No i 30 zł płatny online. Może sobie ściągnę ten bilet, bo jak mnie sprawdzą. A nie będę miał zasięgu. O, nie mam zasięgu. Była jakaś fajna piaskowa plaża. Mam nadzieję, że tu dojadę do tego tą drogą. Tutaj ta rzeczka to nie jest Biebrza, to jest kanał Rudzki. To będzie tak ładnie wpływało do Biebrzy, że muszę teraz się wypakować, napompować Packraft i zaczynamy przygodę. Chyba mam sporo widzów. Czekają pewnie. Myślą, że zatonę. Sporo szpeju. Płynę. Yy, 17:30, trochę późna godzina jest. Coś mi się kojarzy, że ten odcinek, który będę płynął, to on ma długość 12 i coś kilometrów. Nie wiem, ile mi to zajmie, mam nadzieję, że krótko. O 20 już się robi zachód słońca. Dobra, także mniej gadania, więcej wiosłowania. Pływam do Biebrzy. Tu po prawej wita mnie fajna, piaszczysta plaża. Chciałoby się na nią wyjść, ale niestety trochę czas mnie goni. Nie wiem, czuję jakiś taki dziwny respekt do tej rzeki. Podobno można tu zauważyć łosia przy brzegu, albo jak wskakuje do wody i przepływa rzekę. To by było ciekawe. No dobra, póki co płyniemy. Tempo trochę mocniejsze, żeby nie płynąć po nocy.
A jako że jestem w Parku Narodowym, to oczywistym jest fakt, że nie można biwakować na dziko. Więc właśnie płynę do tego miejsca biwakowego Biały Grąd. Jestem w połowie dystansu, tutaj sobie oznaczyłem to miejsce biwakowe. Jest godzina 18:37. Aktualnie mam wiatr w twarz, który nie pomaga mi płynąć. Ale już trochę się oswoiłem z tą rzeką. I co zauważyłem, to jest strasznie głęboka. Względem Drwęcy to naprawdę jestem pod wrażeniem. No i szeroka jest dosyć. Ewidentnie na moich plecach tam pada. Nawet nie wiem, skąd wzięły się te chmury. Teraz wieje zza moich pleców, czyli te chmury idą w moją stronę. Wiatr się wzmaga. Chmury coraz bardziej straszą. Mam takie małe marzenie, żeby dopłynąć do tego miejsca biwakowego suchym. Ciekawe, czy się spełni. No niby już jestem przy tym, a nigdzie nie widzę tej odnogi, do której można wpłynąć. Znaku też nie widzę. Dochodzi 21, w sensie w pół do. Teoretycznie to powinno już to być. Widzę wieżę jakąś chyba widokową.
Chyba tak. Dobra, zobaczyć, czy tu się da wpłynąć, jak nie to wejdę na burtę. Jedynie. A, nie, dobra, wyłania mi się znak. Jest. Nie wiem, czy to widzicie, tam jest znak. Biały grąd. Dobra, przybijam do portu. Jestem na brzegu, rower już złożony, będę musiał zrobić 2 kursy, bo te pole biwakowe jest gdzieś z 30 metrów od brzegu Biebrzy. Dobra, zbieram się, bo komary tną. Jak husaria. Przyszedłem na rzekę, bo na polu biwakowym mam gości. No i tam pani nawija przez telefon, nie mogę się skupić. Co miałem powiedzieć? Po pierwsze, kończy mi się woda. Będę musiał jechać do okolicznej miejscowości po wodę. Muszę sprawdzić, czy tam w ogóle sklep jest. No i co? No i spłynę sobie dalej tą Biebrzą. Tylko właśnie na tym polu na biwakowym jest taka mapka. No i tak patrząc właśnie na tą mapkę, tak wychodzi, że ten następne pole biwakowe nie jest wcale tak daleko, jak mi się wydawało. Czyli tam te 26 km.
Bo ja chyba chcę dopłynąć do Brzostowa. Dobra, ja sprawdzę tą mapkę, ale... No mój spływ się kończy w Brzostowie, tak miałem opłacony ten bilet. Mózg mi jeszcze nie funkcjonuje. Ogólnie mamy 8, wstałem o 7:30. Jeszcze nawet śniadania nie jadłem. No, także chyba ukryję gdzieś tu pakrafta w krzaki, rzucę. Spakuję obóz i właśnie pojadę do tego miasta, raczej do tej miejscowości. W poszukiwaniu sklepu i wody. Znaczy prowant jeszcze mam, ale głównie woda by się przydała. Dużo wody. A dzisiaj będzie długi dzień. No jeszcze ekspandery znalazłem tu przy brzegu. Mi wypadły. O, jeszcze mam konserwę do dokończenia i krakersy. I takie śniadanie. No dobra, mój następny cel to Brzostowo. Nie wiem dlaczego ja patrzyłem tutaj na Burzyn. Wtedy jest bardzo, bardzo daleko. Brzostowo, no to podobny dystans. Tak na mapie tak wygląda, jakby tak gdzieś też z 15, może minimalnie dłuższy jest dystans. Nie, tam pod 20 to jest maks. Gdzieś mi się coś na bilecie kojarzy właśnie, że było 26, no ale dobra. Tak tu nie mam zasięgu. Praktycznie po horyzont tu się rozpościera dzika natura, ani jednego domu. A tam w oddali ciągnik stoi. O, dobra. Z tego co tak patrzyłem w domu jeszcze na pogodę, to dzisiaj ma być praktycznie bezchmurne niebo. Prawie bezchmurne jest. I bardzo ciepło, nawet 26-28 stopni. Tak ma się właśnie te 2 następne dni utrzymywać. Mamy poniedziałek. A ja we wtorek planuję wracać do domu. Kurde, zwiewa mi tu płomień. Gdzieś miałem tę osłonę. Wszyscy pewnie czekają na kawę, której nie będzie. Przerzuciłem się z powrotem na yerbę. Ale stwierdziłem, że sobie herbatę chyba wypiję rano. I tak już mam mało tej wody. Ostatnie 300 ml. I koniec. Że będzie herbatka. Idę ukryć pakrafta. Dobra, spuszczę z niego z powietrza. Ktoś pomyśli, że jest popsuty jedynie. Ciekawe, czy jak ktoś będzie wysiadł z kajaka, czy go zobaczy. Nie ma szans.
A miejscowość, do której jadę, to Mścichy. Mścichy. Ciekawe, czy w Mścichach jest sklep. No to jest pytanie. A jak nie, to będzie mnie czekała dalsza wycieczka po wodę. Udaję o zasięgu. Tam widzę jakieś panie z torbami idą, to pewnie gdzieś tam musi być sklep. Dobra. To jest życie, nie? Dzięki. Pogawędki z lokalsami. Jadę po Packraft. Uzupełniłem wszystko, że lecimy z przygodą. Dzień drugi. Ten worek chyba nie może tu być, jednak myślałem, że to dobry pomysł, a jednak nie. 10:30 na wodzie. Pogoda coś taka jest. Ogólnie zapowiadali, że nie ma padać i ma być słońce, a chyba coś się mijają z celem w tych przepowiedniach. No ale właśnie jak dla jednego może być taki spływ monotonny, z drugiej strony ma to swój urok. To praktycznie nie słyszę żadnych odgłosów cywilizacji. Z jednej strony jest to przerażające, no bo jakbym wołał pomocy, to nikt by mnie nie usłyszał. Zresztą nawet zasięgu tu nie ma. No a z drugiej właśnie to jest niesamowicie wyciszające uczucie. To trzeba tak właśnie raz samemu takie coś przeżyć. No i stwierdzić, czy nam to leży, czy nie leży. Że dosyć tego filozofowywania, płyniemy dalej. Trochę musiałem oko urozmaicić, bo nie powiem, że troszkę monotonia i w ogóle przez tą ciszę taką, przez ten wiatr, przez te trzciny głowa zaczęła mi płatać figle i zacząłem słyszeć głosy jakieś. Włączyłem sobie muzykę. I tak się upewniam, czy są tu jakieś właśnie, nie wiem, pola, cokolwiek, no ale no nie może być. Jest to olbrzymi teren nieskażony ręką człowieka. Dlatego zrobili park narodowy.
dochodzi 15, ja mam 12 km. Dosyć powoli płynę, aż chyba aż za wolno. O. Wychodzi, że ten dystans to będę 8 godzin płynął ponad. Ale do tego ten Packraft, który mam, ETVIT PR100, on nie jest demonem szybkości. On po prostu jako tako spełnia swoją funkcję, jest trochę przymały, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie przeżyć taką przygodę na Biebrzy. Jestem cały czas pod wrażeniem, jaka tu jest cisza. Teraz zaczął wiatr wiać znowu. A jak wiatr ucichnie, to dosłownie najmniejszą muchę słychać. Gdzieniegdzie jakieś tam ptaszki. No dłuży się te ostatnie kilometry. Jednak takie pływanie samym Packraftem albo z plecakiem jest trochę inne pływanie. Jednak tu ta waga daje się we znaki i normalnie już ręce mi odpadają. Trzeba będzie chyba wzmocnić je jakoś siłownią albo czymś, jakimiś ćwiczeniami. Powiem wam, że słabo. Także już mam 20 km, ale o Jezu. Ledwie nimi ruszam. Pole namiotowe. No, trawka przystrzyżona, ale praktycznie między zabudowaniami. Że jestem w Brzostowie, dopłynąłem 23,6 km. Ręce mi odpadają. Trochę przeceniłem moje siły, bo jednak pływanie z takim obciążeniem w postaci roweru, no i jeszcze całego szpeju, do tego masa jedzenia. No powiem wam, że te ostatnie tam 5 km, no to już mega mi się dłużyło. I w sensie już ręce mi nie wytrzymywały. Tego mi brakowało. Ciepłego, normalnego jedzenia.
Jeszcze herbatę robię. Myślę, że gdzieś po 19 będę jechał stąd. W las. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem jak stąd wyjechać. Tak jakby nie ma oficjalnej tu drogi. Przynajmniej ja nie widzę, jestem ślepy. A to jakbym poszedł, to bym wyszedł u kogoś na posesji z tyłu. A słyszałem tam różne burki, także nie chcę być tam pogryziony czy coś. Tam tu coś jest chyba. Dobra, idę tędy, wyjdę na ulicę. Fajnie znowu jechać na rowerze. A jeszcze fajnie by było znaleźć las. Jakiś dostępny z drogi. Jeszcze by się przydało coś do jedzenia, bo mam jedną konserwę, parę sucharów i wodę. Chciałbym coś więcej. Co tu się dzieje? Bydlaki na drogę wchodzą. Jedwabne. Sprawdzałem, teraz mi internet wskoczył, w Jedwabnym jest Dino, mój ulubiony sklep. Teraz tylko znaleźć jakiś fajny las. A na razie coś słabe perspektywy. Kurde, ale dżungla. Nie dżungla. O, to jakaś łąka. Dotarłem w końcu na miejsce. Powiem wam, że trochę musiałem się naszukać. No tutaj na tym Podlasiu to tylko pola uprawne. Lasy gdzieś za tymi polami. No i tak jakoś tych moich ulubionych borów sosnowych trochę mało było. Ogólnie to znalazłem tu jakąś polanę za lasem. Droga dość była zarośnięta, więc myślę, że nikt tu nie przyjedzie. Powiem wam, że troszkę padnięty jestem. Najbardziej to mnie te pływanie tym packraftem właśnie wymęczyło, bo sama jazda, no to tam kilometraż słabawy.
Już nie mogłem się doczekać tego momentu. Ja właśnie będę sobie tak siedział w rozbitym namiociku i podgrzewał obiad. A dzisiaj karkówka w sosie grzybowym. W sumie dopiero dzisiaj uświadomiłem sobie, że przy rozkładaniu namiotu albo składaniu już wpadłem w taką rutynę obozową. Czyli każda rzecz ma swoje miejsce gdzieś tam albo w jakiejś saszetce, albo gdzieś tam w pewnym punkcie namiotu, albo w pewnym punkcie, no tak mniej więcej albo po mojej prawej stronie ręki, albo po mojej lewej stronie ręki. Ja tak prawdopodobnie, czasami sam się na tym łapię, że jak coś położę nie tak, na przykład inną rzecz, niezgodnie z moim schematem, to potem tą rzecz szukam. Dlatego właśnie już staram się działać cały czas na tym samym schemacie. Dlatego saszetki, jakieś organizery, prawdę mówiąc, im więcej, tym lepiej. Kiedyś akurat tak raczej nie byłem zwolennikiem saszetek i tak dalej, ale przekonałem się. Tym razem rozbiłem moskitierę, bo tak na tamtym miejscu biwakowym niby komarów nie było, ale tym się budziłem, bo coś mnie gryzło w twarz. A jak oceniam Biebrzański Park Narodowy? Można powiedzieć, że specyficzne miejsce na naszej mapie Polski. Na pewno nie jest to atrakcja dla wszystkich. Duże połacie płaskiego terenu, bardzo dzikiego, podmokłego. Choć w sumie za wiele nie zwiedziłem, bo najwięcej to mi zajęło spływanie tą Biebrzą. Trochę przeceniłem mój pakrafcik. Pływanie z rowerem do tego full szpejem no nie jest takie łatwe. No ale doświadczenia zebrane na tej wyprawie bezcenne. No ale wypad mogę zaliczyć do udanych, bo i pojeździłem trochę i popływałem. Do tego 2 biwaki na dziko. W sumie 1 to na pół dziko. Ósma godzina. Spałem jak zabity. Ale mi się dobrze spało. Jak tam moskitiera zrobiła robotę, bo żadne komary mnie nie budziły. Całkiem fajną polanę udało się znaleźć. Mówię, nie przepadam za polanami, ale ta jest jedna z lepszych. Jestem tu idealnie schowany. No i przynajmniej nie siedzę w metrowych pokrzywach i innych chwastach. Także plan na dzisiaj jest taki, żeby jechać do domu. O, chyba tak fajnie się tu siedzi. Czekaj, co ja miałem? Ja już nie mam nic na ciepło. Mam wodę jedynie. Muszę zrobić na yerbę. Sobie wypiję w końcu, bo wożę. A mi wody było szkoda, to wolałem herbatę wypić. Teraz wody mam tyle. Śniadanie mistrzów.
Niczym cejrowski boso przez świat. Yerba się kończy. Dopracowałem, jak tymi ekspanderami tutaj przymocować tego packrafta, tak żeby nie spadał. Także jak się nie potrafi, to najlepiej zrzucić na sprzęt, a wystarczy troszkę pomyśleć.